Niektórzy mieli już okazję zagrać w Minecraft Legends, a my mamy okazję zobaczyć menu główne. Rzucają już tutaj w oczy głównie 3 rzeczy. To coś, Marketplace oraz to, że to wygląda tak samo jak z przecieków. Wcześniej chyba tego w ogóle nie komentowałem, bo stwierdziłem sobie, dobra, to są przecieki, pewnie jakieś sprzed paru lat. Twórcy po prostu sobie tak skleili cokolwiek, żeby było, żeby już można było coś tam kliknąć, ale to tu dalej jest. Nie żeby coś, ale po prostu screen gry, logo, 4 kafelki i parę guzików, to nie jest dobre menu. Już lepsze byłoby coś takiego, że te wszystkie 4 kafelki są po lewej, a po prawej jest jakaś scenka, że nie wiem, królik sobie skacze, czy zombie sobie biega, czy cokolwiek. Ja to skleiłem tak w 10 minut i to już wygląda lepiej niż to. Chodzi mi o menu główne w takim stylu, tylko że zamiast tych wszystkich opcji po lewej, to część z nich byłaby na dole, a te 4 najważniejsze byłyby w kafelkach po lewej. No i oczywiście byłoby to bardziej kolorowe, no bo Minecraft Legends. A i tak nawiasem mówiąc, te kolorki są trochę przesadzone, bardziej niż w rzeczywistości, bo to jest zdjęcie ekranu, także to trochę jakby zepsuło te kolorki. Ale tak, porównajcie to sobie. Skradanka studia, którego nie zna prawie nikt, versus Mojang i Blackbird. No mogliby się chyba trochę bardziej postarać. Kolejną rzeczą jest It's Lost. Ten napis najpewniej jest tak rozjechany, dlatego że po prostu jest za długi, on tak jakby jeździ po tym kafelku, wiecie, jak napisy w wiadomościach. Myślę, że te 2 ucięte słowa to Lost Myths, tylko że to by było za krótkie i by się zmieściło na duży na ekranie, więc myślę, że Lost and Found Myths? Zgubione i znalezione mity? Jakby jest w angielskim coś takiego jak Lost and Found, na przykład biuro rzeczy znalezionych to chyba jest Lost and Found. A co to może być? W przeciekach w tym miejscu, dokładnie tym miejscu, były challenge, czyli zakładam, że no to po prostu są jakieś specjalne wyzwania i tyle. No i ostatnia rzecz, to czego się obawiałem po nazwie sklep, Marketplace. Będzie można sobie po prostu kupić skiny. Czy to dobrze, czy źle? No, z jednej strony marnują trochę czasu na robienie tych skinów, z drugiej chyba nie jest to aż takie trudne. Również mają jakiś dodatkowy zarobek z gry. A jaki jest zarobek z gry? To jest rozwój. Tylko jeżeli te skiny mają mieć jakiś taki duży sens, to gra musi być bardzo postawiona na multiplayer. Jakby w sumie trochę jest. W kampanii możesz grać w 4 osoby, w PvP w 8, możesz w PvP jakby do losowych osób dołączać, możesz pododawać znajomych, w kampanii nie wiem czy możesz do losowych osób dołączać. Więc jakby możliwości są, ale jak to będzie działać w praktyce? No właśnie mam nadzieję, że oni się przy tym multiplayerze jak najbardziej postarają. A to, że tu są skiny, może świadczyć właśnie, że oni na ten multiplayer trochę będą stawiać. Widzę, że tu dalej jest guzik od demo, czyli będziemy mieli w pełnej wersji również wersję demo, ale czemu jakby tutaj jest ten guzik? Może on tu jest tylko po to, żeby jakby twórcy mogli do tego się dostać? Tak samo jak Debug Campaign, nie sądzę, żeby to był guzik do pełnej gry. Mamy tutaj też Flatland, które się pojawiło również na przeciekach i no zakładam, że to po prostu jest jakby taki tryb swobodny, że możesz sobie wybrać poziom trudności, ile tam jest piglinów, ile jest drużyn jakichś, jak mapa jest renderowana i tak dalej i sobie grasz po prostu jak sobie chcesz. Szczerze ja bym wolał, żeby oni to menu jednak zmienili, bo no nie wiem. Trochę to roboty mogłyby być, ale no to nie wygląda za dobrze, no. Co ja mam powiedzieć? Gra wychodzi za 3 tygodnie, także no zakładam, że jednak to menu zobaczymy właśnie w pełnej grze. No jednak takie rzeczy estetyczne trochę wpływają na odbiór gry, szczególnie kiedy to jest pierwsza rzecz, którą gracz zobaczy. No ale dobra, w tym odcinku na tyle, mam się podobało, do zobaczenia i siemka.